Dzień dobry moi drodzy, po krótkiej przerwie witamy w kolejnej odsłonie z życia kota Hitmana. Dziś postaramy się rozwikłać tajemnicę kociego ogona, do czego służy, jakie emocje potrafi przekazać, ale nim to nastąpi, mała garść informacji z życia codziennego bestii, o co często ostatnio pytacie w komentarzach, więc jeśli jesteście zainteresowani kocim ogonem, zostańcie z nami do samego końca. Hitman ma już 22 miesiące, jego waga waha się obecnie między 8700 a 8900 kg. Jest energiczny, zdrowy, co potwierdza niedawno odbyta kontrola u weterynarza, gdzie dostał tylko przypominającą dawkę szczepień na podstawowe kocie choroby i tabletkę na odrobaczenie. A co się zmieniło przez te kilka miesięcy? Hitman zaczął pić wodę. Jak pamiętacie, mieliśmy z tym przejściowe problemy. Teraz pije nawet dużo, co wiąże się też niestety z każdorazowym uprzednim wychlapaniem łapkami części wody z fontanny, a przy okazji zostawieniem śladów w całym mieszkaniu, zwłaszcza gdy z wodopoju skieruje się bezpośrednio do kuwety, co często mu się zdarza. No, God! No, God, please, no! 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 Jeśli chodzi o żywienie, to tu jest mały problem, bo Hitman to nie jadek. Choć jeśli nie spada z wagi, a wręcz nieznacznie przybiera, to chyba raczej nie należy się tym przejmować. Po prostu je tyle, ile potrzebuje. Sądzę, że większym problemem byłoby obżarstwo i nadwaga, co nie jest dobre nawet dla ludzi. Tak sobie właśnie myślę. Dodatkowo bestia jest bardzo wybredna. Na kilkadziesiąt testowanych karm może zdarzyło się kilka, którymi w ogóle się zainteresował. Obecnie jego menu składa się w dużej części z suchej karmy, czyli może nie do końca dobrze, ale jeśli pije dużo wody, to można przymknąć na to oko. Podczas dnia wciąga 2-3 tubki pasty jako przekąska. Wypija kociego drinka. Nie liczę oczywiście wysępionych smaczków w postaci zwyczajowo liofilizowanego kurczaka lub podrobów. Kultowa konserwa z kangura jest już spożywana rzadziej, choć nieraz zdarzy się, że kilka kawałeczków wciągnie. Charakter i zachowanie. Jak wiecie, Hitman, jak sama nazwa wskazuje, to łagodny i spokojny kot. Albo jakoś tak. Niestety wstaje wcześnie rano, czego jak na razie nie udało nam się zmienić, i z determinacją dąży do tego, żebyśmy stali my. Je śniadanie, trochę pogada, a uwierzcie mi, jest gadatliwy. Odprowadza nas do samych drzwi, gdy wychodzimy do pracy, żegna przez okno i idzie spać. Chyba każdy by tak chciał. Przesypia większość tego czasu, gdy nas nie ma, a gdy wracamy, czeka na nas w oknie, aby chwilę później miauczeć już pod drzwiami, gdy wchodzimy. Bestia chodzi za nami krok w krok, nie narzucając się przy tym, nie plątając między nogami. Aktywnie uczestniczy we wszystkich pracach domowych. Ostatnio przejął nawet inicjatywę i próbował pomalować czarną ścianę w białe wzorki, używając wody i żwiru z kuwety. Próbował naprawić też lampkę schodową, która, co może nie do uwierzenia, faktycznie tego dnia nie świeciła. Boże, czy ty to widzisz? Poza takimi rzadkimi incydentami, Hitman to właściwie kot idealny. Uwielbia się przytulać, być noszony na rękach. Nie przepada co prawda za czesaniem i obcinaniem pazurków, ale na kilkadziesiąt sekund z grzeczności wytrzyma. Lubi z nami przebywać, pogadać, obejrzeć telewizję. Żal, że nie możemy zabrać go ze sobą do pracy, bo ewidentnie chce na siłę z nami iść. Wybór Mejkuna nie był przypadkowy, bo takich właśnie cech kota z lekko psim charakterem się spodziewaliśmy.
Po co kotu ogon? Ano spełnia on dość ważną rolę w życiu zwierzaka. Służy do balansowania ciała podczas karkołomnych spacerów, np. na wysokości, czy podczas skoku lub upadku. Umożliwia szybkie zmiany kierunku podczas biegu czy pogoni za zdobyczą, właściwie bez wytracania prędkości. A między innymi służy też do okazywania uczuć czy nastroju. Takie podstawowe znaki ogonem, które wasz kot chce wam pokazać, postaramy się dzisiaj wam przedstawić. Koci ogon uniesiony do góry z lekko zakrzywioną końcówką w formie haczyka oznacza, że twój kot jest pewny siebie, zadowolony, często też zaciekawiony. Gdy wita się z tobą z tak uniesionym ogonem, dodatkowo ocierając się o ciebie i wymiałkując, możesz mieć pewność, że cieszy się na twój widok. Kot spacerujący po mieszkaniu z takim ułożeniem ogona to piękny widok dla opiekuna, bo oznacza, że zwierzak czuje się jak u siebie w domu. Ogon uniesiony w górę, wygięty w łuk, z nastroszoną sierścią oznacza: nie podchodź, w każdej chwili jestem gotowy do ataku. Tak ułożony ogon pokazuje, że kot nastawiony jest agresywnie i nie zawaha się użyć za chwilę zębów i pazurów. Ogon przyklejony do ciała lub schowany pod brzuchem to najczęściej okazywanie strachu, lęku czy niepewności. Kot cię potrzebuje, liczy na twoją pomoc, bo znalazł się w jakiejś niekomfortowej dla siebie sytuacji. Często takiemu ułożeniu ogona towarzyszy też ugięcie łap i kulenie całego ciała. Jeśli ogon dodatkowo jest zwinięty i towarzyszy temu napięcie na pyszczku, może oznaczać to, że kota coś boli. Kot siedzi lub leży, a końcówka ogona rytmicznie chodzi na boki lub uderza o grunt. Coś zwierzakowi chyba nie do końca pasuje i jest poirytowany. Coraz mocniejsze i głośniejsze uderzenia oznaczają, że irytacja wzrasta i może doprowadzić do frustracji i zdenerwowania, a wtedy lepiej odejść od zwierzaka i dać mu ochłonąć. Ogon opuszczony do połowy, swobodnie zwisający, oznacza, że kot jest rozluźniony i zrelaksowany. Zwierzak czuje się dobrze i bezpiecznie, choć niekoniecznie czegoś od ciebie chce. Kiedy kot siedzi, a ogon owinięty ma między nadgarstkami łap, pokazuje w ten sposób, że cię obserwuje, ale za żadne skarby nie chce być w tej chwili przez ciebie dotykany. Trzymaj się lepiej w takiej sytuacji od niego na dystans. Ogon wywinięty w kształt odwróconej litery U, znak częściej spotykany u kociąt, ale i dorosłym zwierzakom nie jest obcy, to zachęta ze strony twojego kota do zabawy i okazania mu zainteresowania. Jeszcze informacja dla osób powyżej 18 lat. Jeśli ogon skierowany jest ku górze i odchylony w jedną stronę, dotyczy to zwłaszcza kotek, może oznaczać to, że panna jest gotowa na oddanie się kawalerowi. To chyba takie jedne z najważniejszych emocji, jakie kot przekazuje ogonem. Oczywiście jest ich więcej, a i każdy kot może wykształcić sobie też swoje własne, które znane będą tylko opiekunowi. Pamiętajcie, że odczytując kocie sygnały zawsze dobrze jest brać całokształt przekazywanych informacji, czyli prócz ogona także ułożenie ciała, uszu, spojrzenie, z jakim kot na nas patrzy oraz dźwięki, jakie ewentualnie przy tym wydaje. Kończąc, pozdrawiamy wszystkie kociaki osób oglądających nasz kanał. Jak zwykle prosimy o subskrypcję
bo dalej większość oglądających nie subskrybuje kanału, a pomaga to nam uzyskać lepsze zasięgi i lepiej się rozwijać. Liczymy też na łapkę w górę i komentarz pod filmem. Wpadajcie na media społecznościowe Hitmana, czyli Facebooka, Instagrama czy TikToka. Dowiecie się tam trochę więcej o życiu bestii. Dziękujemy, że byliście z nami do samego końca i do zobaczenia w następnym odcinku.